Małżeństwo Chodorowskich miało swoje też wydawnictwo małe. Nazywało się Polish Hardcore. No i Bartek wiele wie na temat tego wydawnictwa, czyli zapraszamy. Tyle, co udało mi się ustalić po prostu. Chodorowscy właśnie, tak jak tutaj Lenin wspomniał, założyli taki mini label Polish Hardcore i wysyłali na zachód Europy, czy oczywiście w różne strony świata, kasety polskich zespołów. I to były takie m.in. zespoły jak Abaddon, Rejestracja, Deserter, była m.in. też składanka z Jarocina z 1985 roku, były tam zespoły jak Moskwa, też Speed Moskwa, The Corps i to były naprawdę rzeczy świetnej jakości, jak na tamte czasy naprawdę, bo te okładki były robione no, prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych, naprawdę świetne kolaże, świetnej jakości, no demówki w Polsce w tamtym czasie, no to raczkowały, że tak powiem, a to naprawdę te wydawnictwa, no to było mistrzostwo świata po prostu. Nawet dzisiaj robi totalne wrażenie. No nie udało mi się ustalić wszystkich wydawnictw, bo tych indeksów jest jakoby 14 po wyjeździe tutaj Chodorowskich z Polski, tam to wydawnictwo było kontynuowane przez właśnie Wojtka Ratusznego, przez Tulipana. Oni między innymi pod tym szyldem wydali właśnie kasetę, demówkę SKTC. Ale tak jak mówię, no tu jest kilka dziur, że tak powiem, właśnie w tych indeksach. Kilka udało się ustalić. Nie wiem, czy po prostu jakieś inne funkcjonują. Być może da się to po prostu odkryć, ale tak jak mówię, no naprawdę te wydawnictwa robią ogromne wrażenie i rozpopularyzowały właśnie polskiego punk rocka, polski hardcore punk na zachodzie Europy. Tu Ci wejdę właśnie w słowo, bo są jakby też to na ten temat różne tezy, różne stanowiska i różnie się ocenia ten fakt tego, jakby tej aktywności Chodorowskich, bo no, część zespołów nawet dzisiaj ma żal o to, że te kasety były robione w sposób nielegalny, nie dogadywano się z zespołami, że jakby tak spotkałem się z taką tezą, że Chodorowcy jakby nie czuli w ogóle tego polskiego punk rocka, interesowało ich to, co dostawali z zachodu, natomiast jakby wykorzystywali, że tak powiem, te zespoły. Jest to ta historia o tym, jak w bielskim Empiku pojawił się singiel Desertera i Chodorowski wykupił rzekomo prawie cały jego nakład po to, żeby móc go wysyłać i wymieniać za inne płyty. Ja bym na to trochę patrzył inaczej, mamy 84 rok, to w ogóle o prawach autorskich jakakolwiek rozmowa była żadna, któż je rozumiał, jak tak na dobrą sprawę wszystko co wychodziło legalnie, to wychodziło, że tak powiem, w państwowych wydawnictwach. Żaden inny obiekt nie funkcjonował. Poza tym nie wiem na ile świadomie, a na ile nieświadomie, ale uważam, że właśnie dzięki takiej aktywności Chodorowskich, takim rozsyłaniu, wysyłaniu, wymienianiu tych kaset, te zespoły gdzieś tam, prawda, zaistniały na świecie, gdzieś tam jakby nagle się ktoś o nich usłyszał, coś się mógł o nich dowiedzieć, także to takie słowo, którego nie lubię, ale myślę, że najbardziej trafne, czyli promocja. Nie? To była pewnego rodzaju promocja. Też chyba, Bartku, no, warto poświęcić, zatrzymać się w tym miejscu na zespole The Corps, ale nie? Tu jeszcze wejdę ja w słowo, bo tutaj wczoraj i dzisiaj studiowałem też tutaj te okładki. Tu w ogóle podkreślę, to są oryginalne okładki z 1985 roku, które zostały po małżeństwie Chodorowskich. Wszystko tutaj jest po angielsku. Wszystko jest po angielsku. I też te nagrania, które są, to Chodorowscy sami nagrywali w Jarocinie. Będąc w Jarocinie, bo tutaj jest to wszystko opisane, że tutaj jest opisane, że Ewa Chodorowska nagrywała je w Jarocinie. I tutaj doszedłem do takiego momentu, że oni wysyłali te nagrania do Stanów i w studiu Illegali były masterowane jeszcze. Tutaj właśnie to odkryłem. I jest tutaj adres Elżbiety Chodorowskiej i potem są adresy do zespołów. No to też właśnie tutaj jeszcze wejdę słowo, zanim Tomek zacznie mówić o The Corps, bo tak jak Lenin powiedział, na każdym wydawnictwie były namiary na zespoły, że po prostu
osoby z zachodu, które nabyły tą kasetę, czy w tych raportach tak samo na każdy zespół był namiar na członków zespołu, że po prostu te fanziny mogły przeprowadzić z nimi wywiad. Czy jacyś zainteresowani ludzie, punki z zachodu, mogły po prostu do nich napisać z prośbą o nagrania, o jakieś informacje i tak dalej. Więc naprawdę moim skromnym zdaniem zrobili mnóstwo roboty i do tej pory wypływają te różne single w różnych częściach świata, czy to właśnie ostatnia anegdota w Pasażerze, że w Japonii teraz Grzester kupił na przykład singla wysłaną przez Elę Chodorowską w Szwecji, teraz się pojawiła dzisiaj na grupie winylowej epka ze zdjęciami Chodorowskich właśnie w Stanach Zjednoczonych, więc to po prostu w każdym zakątku świata są rzeczy przez nich po prostu wysyłane. Nie no, wartość jakby siła rażenia jest widoczna po tym zdjęciu Chodorowskiej na płycie Dezertera, no, gdzie są jakby zespoły i w zasadzie jedyna osoba, jedna persona, która tam jest, że tak powiem, gdzieś podniesiona, to jest Elżbieta Chodorowska. No i jakby historia zespołu The Corps, no, który uważa się go za słusznie jeden z pierwszych hardkorowych zespołów w Polsce i to jest zespół, który w dużej mierze jakby, to nie jest dobre słowo, może stworzyli, ale no, Chodorowscy mieli bardzo duży wpływ na to, jak ten zespół zaczął brzmieć, jak ten zespół zaczął grać. To mamy taki piękny cytat gdzieś tam Jakuba, który napisał wyraźnie, że to no, jakby wszystkie te płyty, te zespoły, które gdzieś tam, że tak powiem, mieli okazję usłyszeć o Chodorowskich, to był dla nich szok, to na pierwsze pytanie, czy nie jest to za szybkich obrotach puszczone, także pewien wizerunek tego zespołu, pewne brzmienie, to na pewno też jest jakby duża aktywność Chodorowskich, nie? I gdzieś tam ich pewnego pomysłu na to, jak zespół powinien, że tak powiem, hardkorowy brzmieć. Nie? Tak, i The Corps był mocno promowany przez Towarzystwo Chodorowskich. To świetny zespół. No. Tutaj mamy 2 plakaty, które zostały też zrobione na rynek zachodni, że tak się wyrażę. Też, no kurczę blat, no świetnej jakości. To jest świetnej jakości ksero z lat 80. Naklejki The Corps. Proszę bardzo. No, jakość tych naklejek. Jakość tych naklejek, no kurczę blat. No, takich naklejek się nie robiło w Polsce. Nie? No, gdzieś dwukolorowe Lata naklejki. 80., a tu po prostu kolorowe nawlepki. To naprawdę polecam sobie przypomnieć lub potrzeć, jak bardzo smutne i ponure czasy były. Tak, tutaj są no, jakość rewelacyjna po prostu. No nie wiem, nie mam słów na ten temat. No tutaj jest tych naklejek więcej, bo Wiele różnych wzorów. wiele różnych wzorów, tak. Są też naklejki nadzoru. Tutaj jest no i naklejki Dezertera i rejestracji Abaddonu jakiegoś zespołu Moskwa. No to jest, tutaj Amerykanie się nie popisali, bo jest to Moskwa, tylko... To były jakieś wczesne naklejki, bo potem już były rewelacyjne. Tak, no po prostu zrobili zamiast K, zrobili Jakieś C. testowe. No ale po prostu no są to ewidentnie naklejki robione w Stanach, bo tutaj są jeszcze na tych tutaj naklejkach jest napisane, jest tu wszystko po angielsku. Tak wyglądała sytuacja z promowaniem polskich zespołów na zachodzie poprzez wlepki i plakaty. My tu sobie gadu, ale po prostu cały czas fascynuje mnie wręcz, no kurczę blat, no skąd dochodzą jasne macie te materiały, no jak wszyscy wiemy, Chodorowscy zniknęli i nagle bam, wjeżdża kurczę skrzynia z takimi rzeczami. No, mamy to dzięki koledze i tutaj wielkie ukłony i podziękowania dla Wojtka Ratusznego i dla Tulipana za pomoc. Wojtka ja z widzenia kojarzę 30 lat i już po 29 latach zaczął mi odpowiadać cześć, bo nie jest pewnie, że tak powiem, łatwym człowiekiem w obyciu, natomiast serce ma wielkie jak dzwon i jak już ta nasza znajomość
się od tego część rozpoczęła, to dość mocno przyspieszyła. No i dzięki temu, że tak powiem, któregoś dnia Wojtek poszedł na strych lub do piwnicy i przyniósł po prostu takie pudełko do Tulipana któregoś dnia, a Tulipan zupełnie, że tak powiem, znienacka, zaskakując mnie na próbie, przyniósł i postawił to i mówi, że takie tu ma i próby już nie Poczekaj, było. na chwileczkę zatrzymam się właśnie przy tym. Czy możesz pokazać, jak wyglądała twoja twarz, jak Tulipan w ogóle przyszedł z tym na próbę? To chyba się nie da Nie, odtworzyć. wiesz co, ale po prostu no był to szok na pewno. Był to szok i wiesz, ja to pamiętam, jakbyśmy to razem przeglądali tam, bo to też jakby do tego dojdziemy, ale fakt jest taki, że te pudełko tak jakby Chodorowscy, pewnie raczej bardziej Maciej Chodorowski przekazał Wojtkowi tak jakby czas się zatrzymał, nie? Tam te pliki zdjęć, bo tam rzeczywiście było po kilkanaście odbitek zdjęć Dezertera, Moskwy, one wszystkie jakby były zapakowane, przygotowane do rozsyłki, po kilkanaście wkładek, to no pamiętam, że moja twarz, jak pokażę, jak się błysa twarz, to było dobre. Ja byłem w totalnym szoku, do tej pory zbieram, nie mogę szczęki z podłogi podnieść po prostu. No, To totalny knockout, takie materiały powalające jeszcze w takiej ilości, rozbolała mi po prostu głowa od samej ilości przeglądania, bo tu mamy tylko taką odrobinkę po prostu, ale to jest naprawdę olbrzymie ilości, mistrzowskie materiały. No, ja wczoraj przeglądałem te rzeczy i naprawdę... Dość długo przeglądaliśmy. Tak, długo przeglądałem i serce mi biło i po prostu ręce mi się trzęsły. Mówię, kurczę, blad, to jest historia. No, dzisiaj troszeczkę do tego podchodzę, tak, wiesz, przespałem się z tym, że tak powiem i wiem, co tutaj jest, nie? Ale po prostu wczoraj, jak miałem pierwszy raz w życiu to w ręku, to mówię, kurczę, blad, nie? Ale i teraz jeszcze pytanie, czy spodziewaliście się, że to nagle wypłynie, czy po prostu to był... No ja tak podejrzewałem troszeczkę, bo tam w rozmowach tam z Wojtkiem na koncertach mówił, że ma jakieś te rzeczy na strychu i tak dalej. Troszeczkę gadał. Nie, tam wracaliśmy wspólnie z koncertu, tam Tulipan właśnie nam tutaj pomógł, przyszedł z odsieczą też tutaj i dzięki temu nam Wojtek to udostępnił po prostu. Tak? No i to wiadomo, że przez pewien czas skanowałem mnóstwo tych zdjęć. Większość już pojawiło się na Beskidzkim Łomocie. Część jeszcze dopiero zostanie ujawniona. Też to są fajne. Tak jak Tomek wspomniał na początku, to nie jest całość, bo skąd wiem, że nie całość? Z racji tego, że w tych fanzinach zachodnich było sporo zdjęć z tych Jarocinów, a tutaj właśnie w tych nie mamy. Na przykład tutaj wymienię na przykład z tych zdjęć Ukrainy, trepanacji czaszki, karceru, tych zdjęć właśnie niektórych z Jarocina 8.5, ale prawdopodobnie mam zlokalizowanego właśnie kolegę, który ma te klisze, bo już odbijał nam po prostu z oryginałów, więc podejrzewam, że w najbliższym czasie uda się właśnie to odzyskać i te zdjęcia również. A też Wojtuś jakoś tam jeszcze zszedł do tej piwnicy raz i popatrzył. Czy wszedł na strych? Jaka skrzynka tam jeszcze leży, co, bądź tak dobry. Ale jak tu jesteśmy też w temacie, że tak powiem, wydawnictw, tych wymiany, korespondencji, takiej szerokiej, którą prowadzili Chodorowscy, też to jest zastanawiające. Wiele osób się zastanawia, jak to jest, że w 1984 roku do Chodorowskich, w 1984, 1985, 1986 przychodziła, wszystko to wskazuje, potężna ilość paczek z całego zachodu, świata. tak? Z całego świata z płytami, bo gdzie to patent prosty, generalnie mógłby każdy, że tak powiem, na to praktycznie wpaść i zacząć pisać i w ten sposób działać, ale to my mówimy o czasach komuny i to w zasadzie etatowy esbek w takim domu powinien siedzieć. Są takie sygnały, że i Maciej Jela mieli problemy z tamtejszą władzą i gdzieś chyba kiedyś podczas rozmów z kolegą Petarem z ustawy o młodzieży, który ich znał, on wspominał, że Maciej był częstym gościem w lokalnej komendzie, musiał się tłumaczyć z tych ilości tych paczek zachodu, cóż to w ogóle jest. Z gniłego zachodu. Ze zgniłego, wiadomo jaki zachód zawsze był. No, ale to też powiedzmy sobie, że to nie były lata 70., że era Gierka, wszystko było powiedzmy sobie lekko kolorowe, tylko było to chwilę po stanie wojennym, gdzie był ostry zamordyzm wtedy.
No, No i to troszeczkę jest to zadziwiające, bo no kurczę blat, jeśli pod jeden adres non-stop przychodzą no dziesiątki paczek, bo to jednak No i to jeszcze Ponoć- takie materiały wywrotowe, tak? no wiecie, no, Anarchistyczno, takie punkowe, tak, która tak. władza po prostu w tamtym czasie bardzo mocno z zwalczała. mocnymi okładkami często, no natomiast... Polityczne takie, Tak, tak. Zresztą jakby, no, jest taka miejska legenda, bo jakby chodorowscy lubowali się bardziej takich twardszych rzeczach, nie? Tej takiej szkole hardcore punka angielskiego, takiego prekrastowego, nazwijmy go, w tym amerykańskim crossoverze, który wtedy rzeczywiście, że tak powiem, był chyba taki w szczytowym momencie. Eksplodował po I prostu. jak na przykład podobność, jak przychodziła paczka z Discordu, to nie otwierali nawet, bo To było to za było miękkie, za miękkie to było za granie miękkie, i to no. ich w ogóle nie interesowało. No i oczywiście bardzo duża liczba kapel ze Skandynawii. Olbrzymie ilości plakatów, zresztą cała ta ich sala prób była oblepiona właśnie plakatami, flyersami, jakimiś zdjęciami kapel właśnie fińskimi, które w tamtym czasie też były na topie, takie naprawdę czadowe sprawy same. no widziałem, Bo to trzeba powiedzieć jeszcze słowo, szanowny panie redaktorze, że to trzeba pamiętać, że to trochę inne czasy były. Nie? Jakby dzisiaj scena jest spolaryzowana, tak żeśmy o tym też troszkę rozmawiali, że ktoś, kto słucha DRI-a, tudzież nie wiem, Suicidal Tendencies, a to nie sięga po Ratusa, nie? Albo robi to rzadziej, a wtedy to jakby brało się co było, nie? I to rzeczywiście co zresztą, że tak powiem, moim zdaniem było fajne, bo tak naprawdę stale, czyli ani mentalnie, ani muzycznie takie historie nie są odległe. znaczy wiesz, ja mogę nawet powiedzieć to o sobie, będąc punkiem na początku lat 90., bo to też prawem co było po prostu, nie, bo chłonąłem to wszystko, nie, no, a tutaj Ale jeszcze... różnorodność jest fajna po prostu. No tak, no Różnorodność oczywiście, jest no, fajna. ale znam też ludzi, którzy, wiesz, No takie są czasy, nie, że dzisiaj tak, no, troszkę, że tak powiem, się spolaryzowały się pewne sprawy. no ale po prostu a tu w połowie, wiesz, lat 80., no to, no kurczę blat, Ale nie? my nie jesteśmy z tych czasów. Znaczy, co mnie cieszy, bo teraz bylibyśmy starsi, No tak. a nie w sile wieku jak teraz, nie?